Luzowanie obostrzeń. Teatry i kina mogą grać na świeżym powietrzu. Polacy nie są zamożni, bo nie są bogaci. O kurwa! Powiało grozą. Minister Czarnek straszy uczniów. Rosyjskie szczepionki niezawodne jak kałasznikow. O tym m.in. powiemy w programie w telegraficznym skrócie, który, jak wiadomo, jest subiektywnym przeglądem wydarzeń, autorskim przeglądem Macieja Orłosia. To znaczy nie chodzi o przegląd Macieja Orłosia, tylko o przegląd wydarzeń Macieja Orłosia. O przegląd wydarzeń w wykonaniu Macieja Orłosia. Jezus. No, wygląda na to, że nie zaśpiewam ludowej przyśpiewki, bo nie dojdziemy w maju do 200 000 subów na YouTubie. Chyba że dacie czadu. A tak tylko mówię, bez presji, okej? Bez presji. Na Facebooku można zaobserwować mój profil, a na patronite.pl można zostać patronem WTS-u. Z góry dziękuję i pozdrawiam drogich patronów. Termin live'a specjalnie dla was już, zdaje się, jest ustalony. Niedziela 9 maja, program w telegraficznym skrócie. Maciej Orłoś, zapraszam. Wczoraj zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Otwierają się hotele, a od 15 maja również restauracje. Nareszcie połowa narodu nie będzie musiała siedzieć w samochodzie przed makiem, bo wszystko jest na wynos. Co prawda z lokali gastronomicznych będzie można skorzystać na razie, przynajmniej tylko w ogródkach, więc przy obecnej cudownej pogodzie może być to przeżycie dość ekstremalne. No, ale czego nie robi się dla wzmocnienia polskiej gospodarki? Pogoda ma się zmienić, ma być wreszcie cieplej, więc nie narzekajcie, Oruśku. Bez przerwy na wszystko, a głównie na polski rząd. Zamyka źle, otwiera źle, no ileż można. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja. Powody do radości mają ci, którzy planowali pierwszą komunię swoim pociechom, bo od 8 maja, czyli od wczoraj, jest możliwe ich organizowanie. Radość ta może być jednak nieco przedwczesna, albowiem taka komunia się raczej nie zwróci, ponieważ jednakowoż Azaliż rząd wyznaczył limit gości na 25 osób. W tej sytuacji z takiej imprezy to raczej kasy nie będzie, więc po co to w ogóle organizować? No nic, zostawmy ten drażliwy temat. 15 maja wznowią działalność kina i teatry, ale podobnie jak restauracje, tylko na świeżym powietrzu, więc na przykład mieszkańcy Warszawy czy Krakowa mogą mieć problem, ponieważ świeże powietrze na tych terenach występuje rzadko. A poza tym chwileczkę. Ile mamy w Polsce kin i teatrów na świeżym powietrzu? Niech pomyślę. Aha, znowu czepiactwo, znowu narzekanie, tak? Dobra, sorry. Może i lepiej, że te komunie się w tym roku nie opłacają, bo to też przecież spore wydatki. A jak wynika z ostatniego badania think tanku Warsaw Enterprise Institute, opublikowanego w dzienniku Gazecie Prawnej, w kategorii bogactwo narodowe daleko nam, nawet do niektórych krajów regionu. Polska pod względem zamożności plasuje się na 19 miejscu w Europie. Zamożniejsi od nas są Czesi, Litwini, Estończycy czy Słowacy. Tuż za nami placują się Węgrzy, a stawkę zamykają Rumuni i Bułgarzy. Są jednak też dobre informacje. Z badania wynika, że w ciągu 5 lat nasz kraj podskoczył w europejskiej stawce o 3 miejsca. Niewątpliwie jest to ogromny sukces rządu Mateusza Morawieckiego i jego geniuszu ekonomicznego. Prawda? Nie byłoby jednak tej perły w koronie Rzeczpospolitej, gdyby nie wybitny strateg, nasz lokalny Napoleon, prezes Jarosław Kaczyński. Wiadomo, że nie nadrobimy w 5 lat wszystkich zaniedbań Platformy i jej poprzedników, wszystko wymaga czasu, ale dzięki sile Zjednoczonej Prawicy. Przepraszam, to była czerstwa, wiem, sucharowata próba sparodiowania wiadomości dziennika telewizyjnego. Według dziennika, ale nie dziennika telewizyjnego, tylko dziennika Gazety Prawnej, powodem takiego stanu rzeczy, czyli tego, że jesteśmy w rankingu zamożności dopiero na 19 miejscu w Europie, jest to, że Polacy nie są bardzo bogaci. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Według gazety przyczyną tego, że jesteśmy daleko w rankingu zamożności, jest to, że Polacy nie są bardzo bogaci. A, nie, no tak. Teraz wszystko jasne, oczywiście. Drugi powód jest taki, że Polska co prawda wydaje sporo na inwestycje,
ale nie zawsze się one zwracają. Oj tam, jakby powiedział Jacek Sasin, wydając prawie 1,5 miliarda na elektrownię Ostrołęka, która nigdy nie została ukończona. Jak widać, mamy jeszcze jako kraj sporo do naprawienia i właśnie dlatego niestrudzone Ordo Iuris od razu zajęło się kluczowymi dla naprawy państwa sprawami i poparło wniosek o zastąpienie biało-czerwonej flagi Polski nad Pałacem Prezydenckim XIII-wieczną chorągwią Rzeczpospolitej. Ten strategiczny dla polskiego państwa pomysł nie jest jednak niestety autorstwa naszej ulubionej organizacji. Z inicjatywą zawieszenia chorągwi Rzeczpospolitej nad Pałacem Prezydenckim wyszedł kilka lat temu Leszek Rodziewicz, jeden z inicjatorów obchodzonego od 2004 roku Dnia Flagi. Autor pomysłu w swojej walce o lepszą Polskę zyskał więc ważnego sojusznika. Prawnicy Ordo Iuris, słusznie oczywiście, zaprzeczają opinii sejmowych prawników, według których zmiana flagi jest kwestią konstytucyjną. Powiedzmy sobie jasno, że nawet jeśli do zmiany flagi potrzebna byłaby zmiana konstytucji, to przecież jest na to proste rozwiązanie od kilku lat z powodzeniem stosowane przez obóz rządzący. Wystarczy po prostu co? Wystarczy po prostu zignorować konstytucję. Proste i genialne. Skoro kluczowe sprawy mamy już omówione, przejdźmy do tych mniej istotnych, jak edukacja. A skoro edukacja, to minister edukacji i nauki Przemysław Take It Easy Czarnek. Pan minister zapowiedział, że po powrocie uczniów do szkół nie będzie litości i zacznie się nadrabianie zaległości. Planuje dołożyć dzieciom co najmniej 10 godzin zajęć dodatkowych w każdej z klas. Resort ma na ten cel przeznaczyć 187 milionów złotych. Jak wyjaśnił Przemysław Czarnek, ministerstwo chce zagwarantować 10 tygodni po godzinie tygodniowo dla każdej klasy w każdej szkole. Okazuje się, że będą to również zajęcia z wychowania fizycznego. No ale jak rozumiem, panie ministrze, będą to przede wszystkim zajęcia z religii, wychowania w rodzinie w duchu chrześcijańskim, lekcje patriotyzmu, historia żołnierzy wyklętych oraz choćby wykłady dotyczące nauki Jana Pawła II, czy lekcje uświadamiające uczniom, że homoseksualizm można leczyć i jakimi metodami. Poza tym, tu mała sugestia dla pana ministra. Warto, korzystając z okazji, przyjrzeć się lekturom i ich autorom. Ja już o tym kiedyś wspominałem w WTS-ie, ale nie było odzewu, więc warto przypomnieć. A zatem, co wśród autorów lektur robi na przykład lesbijka Maria Konopnicka? Jakim cudem jest tam autor z Bereźnej, 13 księgi pana Tadeusza, Aleksander Fredro? A degenerat Witkacy, a Niemiec Goethe, czy człowiek, który wyrzekł się polskości, Józef Konrad, czyli tak naprawdę Józef Konrad Korzeniowski. A ten satyryk, prześmiewca, Mrożek? Najwyższa pora, panie ministrze, wywalić to towarzystwo, bo nam psują robotę i mącą dzieciom w głowach. Lewactwo cholerne. Co się dzieje w ogóle, kurwa? W tym kraju to w ogóle przydałoby się zrobić porządek. Jak informuje portal Donald.pl, kilka dni temu Biebrzański Park Narodowy poinformował o kradzieży kępy z sasanki otwartej. Jak wszyscy z pewnością, mam nadzieję, wiedzą, sasanka jest rośliną ściśle chronioną, wpisaną na czerwoną listę roślin wymierających. Mało tego, polskiej sasanki pilnuje także Unia Europejska, która w swojej dyrektywie uznała roślinę za gatunek ważny w skali europejskiej. Bezcenna sasanka została jednak bezczelnie wykopana i ukradziona. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek, w ostatnim czasie takich kradzieży było więcej. Jak informuje park, tej wiosny wykopano jeszcze co najmniej 3 inne rozety sasanki otwartej. Dyrekcja parku uznała, że należy wzmocnić ochronę sasanek, mają ich pilnować zarówno kamery monitoringu, jak i wolontariusze. Park powołał więc specjalne patrole strażników sasanek, którzy mają za zadanie zapewnić
zapewnienie sasankom bezpieczeństwa. Jako redakcja WTS mówimy stanowcze nie złodziejom sasanek i mówię to całkiem poważnie. Całkiem poważnie też zachęcam każdego, kto mieszka w okolicach parku, do podjęcia wolontariatu w Biebrzańskim Parku Narodowym. Link do wszelkich informacji znajdziecie w opisie odcinka. Za chwilę będzie o Putinie i Kaczyńskim, ale najpierw muzyka w programie w telegraficznym skrócie. Antek jak zwykle energicznie i w oryginalnej fryzurze zaprezentuje nam szejka. Czy to szejk z Bliskiego Wschodu, czy szejk do picia, czy jakiś może inny szejk. Za moment się okaże. Antosiu, proszę bardzo. Witam! Dziś w dziale muzycznym utwór wyjątkowo rapowy. Tak, proszę Państwa, wbrew obecnie panującym trendom widzowie programu WTS nadesłali mi może ze 2 kawałki hip-hopowe. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, sami Państwo ocencie, a tymczasem raper Szejk w mocno politycznym utworze, a to Polska właśnie. Panie Szejku, tak swoją drogą, to mam nadzieję, że jak już przydzielą nam cele, to tę samą. Dlaczego tak jest, ziom? Dlatego tak jest, ziom. Że nic nam się nie chce z tym zrobić, że nic nam się nie chce z tym zrobić. Wszystko to było już mówione, już pisane, ziom. Lecz nie zostało wysłuchane i wdrożone, ziom. Ale nigdy nie jest tak, że to już się nic nie da. Odrobiny wiary właśnie w to dziś nam potrzeba. Informacje ze świata. Zaczynamy od Rosji, gdzie popularny dziennik Kommersant informuje, że Rosja jest obecnie na 12. miejscu na świecie pod względem liczby mieszkańców zaszczepionych przeciwko COVID-19. Co prawda gazeta nie napisała tego wprost, ale wszyscy dobrze wiemy, czyją zasługą jest ten imponujący wynik. Tak, zgadliście. Władimir Władimirowicz Putin jest sprawcą wszelkiego dobra w Rosji, zupełnie tak samo jak Jarosław Kaczyński w Polsce. Prezydent Federacji Rosyjskiej niedawno wypowiedział się w sprawie opracowanej przez Rosjan szczepionki. Stwierdził, że szczepionki amerykańskie i europejskie może i są nowoczesne, innowacyjne, ale za to te rosyjskie, oparte na starych, sprawdzonych technologiach, zapewniają najwyższą skuteczność. Putin przyznał, że preparaty wyprodukowane w jego kraju są proste i niezawodne, jak karabin Kałasznikow. Trochę to może niepokojące, ale powiedzmy sobie jasno, to porównanie to strzał w dziesiątkę. Towarisz Putin, oczeń spasiba. Skoro już mówimy o broni, to warto wspomnieć, że 14 krajów Unii, w tym Niemcy i Francja, chcą utworzenia unijnych sił szybkiego reagowania. Mogłyby interweniować w czasie międzynarodowych kryzysów. Nie wiadomo do końca, o jakie kryzysy chodzi, no i miejmy nadzieję, że nie o te konstytucyjne, bo oznaczałoby to, że i w Polsce możliwa byłaby taka interwencja. Na miejscu premiera Morawieckiego i polskiego rządu uważałbym teraz z krytyką Unii. Z tym, że naturalnie prezes, wicepremier Jarosław Kaczyński nie ma się o co martwić. Miał taką ochronę domu podczas ostatnich protestów kobiet, że w razie czego unijne jednostki nie miałyby szans. Nie miałyby kompletnie, zupełnie szans. I tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie WTS-u. Zapraszam na kolejne już w czwartek. Trzymajcie się, cześć!